Witam Was bardzo serdecznie na Reunion Love Never Lies Polska. Kochani, bardzo mi miło przywitać Was tutaj z powrotem. Brawo! Wiecie, wyglądacie przepięknie, na pewno widzowie, zresztą ja też. Mamy do Was bardzo dużo pytań, wszyscy jesteśmy bardzo ciekawi, co się wydarzyło po programie. My również. Trochę się czuję jak na ceremonii. Jakbym siedziała i oczekiwała. Ale tym razem, słuchajcie, nie będzie eye detect, obiecuję. Ja myślę, że już po tym wszystkim to wszystkie pytania to lajcik, jakie by się nie pojawiły, więc możecie dawać. Słuchajcie, niestety nie ma z nami dzisiaj Idy i Mateusza, ale dowiemy się oczywiście, co u nich słychać. Natomiast cieszymy się bardzo, że Wy jesteście w komplecie. My też się cieszymy. No kochani, przechodzimy do naszej wygranej pary. Andrzej i Lili. Fanfary. Dam, 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 dam. Takie pierwsze pytanie na gorąco. Wy wiedzieliście, że wygracie? Już jak żeście stali, to wiedzieliście, że ja nie wiedziałam. Znaczy ja jak zacząłem tak kombinować, liczyć i mówię, o kurde. Ja tego dnia w ogóle się dowiedziałam, że jakby my mamy tyle prawd i Jędrzej, bo mi powiedział Kornel. Ja w ogóle do takich końca rzeczy nie myślałem, że liczyłam. Jasiu wygra. Ja wiedziałem, że wygrają. Ja wszystko liczyłem, wiedziałem jak już szedłem tam, wiedziałem, że już... Nasza willa obstawiała, że walka się toczy między Wami. No. To może zobaczymy materiał. Oj, chyba będą dymy. Mocnym tematem takim, który ostatnio troszeczkę jakby został pomijany u nas, to jest bliskość taka, nie? Brakowało troszeczkę dotyku, no bo wiadomo, jak nie ma czasu dla siebie, no to co tutaj więcej powiedzieć. Chcę tą relację nadreperować tak, aby było dobrze. Kurwa. Ale ciężka łza. Potężna łza. W tej chwili widzę tylko i wyłącznie jedną scenę, jak pozwalasz się dotykać i mnie to obrzydza. Po tym, co zobaczyłam, to zaczęłam się faktycznie zastanawiać, czy zdradził mnie nie tylko z jedną osobą podczas całego naszego związku 5-letniego. I co to za teksty w ogóle, że masz rakietę, a i tak chcesz coś innego. Jeżeli ty chcesz być z tą osobą i tobie na niej zależy i niby ją tak kochasz, to nawet tego nie mówisz na głos, po prostu. Widząc siebie pod wpływem alkoholu, to aż nie wierzyłem, że tak się tak? mogę zachowywać. Także zrozumiałem, dlaczego Lilia miała takie wątpliwości, a nie inne. Generalnie Andrzej nie robił jakoś super czegoś strasznego w odbiorze nie. na przykład innych osób, ale dla nas nie jest to normalne, że my z prawie obcymi osobami byśmy się dotykali, więc... Znaczy Więc to o to chodzi właśnie też, to nie? też tak nie było do końca, bo to... nie ma co się usprawiedliwiać. Ale ty byś jakbyś zobaczył mnie na przykład z takim, wiesz, nawet nie stanie, tylko dlatego przetulający się... zrozumiem, że nie ma co się usprawiedliwiać, właśnie więc jakby... Właśnie, nie? Słuchaj, czy ogień wrócił? Wrócił ogień, żar. Lilia, potwierdzasz? Potwierdzam. Potwierdzam. Wiadomo, było jeszcze parę spięć, ale zupełnie inaczej przeżywamy te ostatnie miesiące, uważam. I więcej rozmawiamy. Chociaż ja jeszcze mam trochę z tym problem, żeby się przestawić, to i tak próbuję więcej jakby... I daje się tobie więcej tulić, bo tego oczekiwałeś. O, i też Jest dostaję więcej? namacalnej miłości więcej od Lili w postaci przytulasów na przykład. Trochę gotuję. O, właśnie. Gotujesz? Coś tam podałeś już Lili, czy nie? Tak, na razie tak raczkuję, ale w sensie... Lilia, ty się zgadzasz? Bo tak troszeczkę Ja się tutaj trochę zerkasz pośmiechuję, boczkiem. nie chcę tylko podtapiać jego zapału, ale generalnie wiem, że gotuję z powodu tego, że po prostu zaprzestał jeść catering i to tak robi przy okazji, ale super, że się udaje generalnie. Jest na pewno lepiej niż było, także doceniam. Lilia, powiedz mi, jaki był dla ciebie najważniejszy moment zwrotny, kiedy mówisz, będziemy, nie będziemy, coś, co jest ważne dla mnie? Dla mnie najważniejszy był ten moment, w którym poczułam taki ból, gdzie ja nie rozumiałam w ogóle, co to jest za uczucie i potem okazało się, że ten ból to tęsknota i mnie to mega przeraziło, bo nie jestem osobą, która w ogóle tęskni. Nie miałam nigdy za kim tęsknić, więc dla mnie to było po prostu takie szokujące. A ja z innej strony powiem, że zrozumiałem chyba tak naprawdę, czym jest miłość. Już kiedyś myślałem, że byłem zakochany w innym związku, ale dopiero te emocje, które mi towarzyszyły teraz, nakierowały mnie na to, że się myliłem i że tak naprawdę teraz to jest ta osoba, z którą właśnie chcę spędzić resztę życia, tak? I po prostu... O, aż mi się gorąco zrobiło, sorry. Czyli podsumowując, moi drodzy, wyszliście z programu, byliście razem, nie było żadnych przerw i status związku. Tak, jesteśmy parą szczęśliwą. Tak naprawdę dzięki temu programowi my dalej jesteśmy i dalej ze sobą chcemy być, nie? Tak.
No dobrze, kochani, to teraz przejdziemy do Bernadety i Dominika. Od czego mamy zacząć? O Jezu, ja nie wiem, nawet tak naprawdę tam było tak gesto, że nie wiem od którego momentu zacząć, żeby było dobrze. Powiem szczerze, że naprawdę bardzo stresowałem się przed tutaj przyjazdem. Naprawdę teraz serce bardzo mocno mi uderza i stuka i jeszcze jakieś inne dziwne rzeczy. No dobra, moja ulubiona para oko za oko. Zapraszam na materiał. Zapinamy pasy. Jak tam rozumiem, że jesteś sama, tak? Tak, no oczywiście. Oczywiście. Bardzo, bardzo przystojny. Typowo w moim typie. To już jest mocne! Wow! Dymogenna sytuacja! Majtek nie odepnij. Siup. O, siup, siup. Siup za siupczek. Jak się czujesz? No ogólnie to strasznie i nie chciałabym więcej mówić w tym momencie. No ja czuję teraz złość, czuję smutek. Jak już przed kimś otworzę serce, no to zazwyczaj wychodzi tak, że jestem zraniona. Czy ja ogólnie potrafię rozmawiać o uczuciach i o jakichś tam, powiedzmy, wewnętrznych kwestiach? No nie potrafię. No mam nadzieję, że zaraz wyciągniemy z siebie troszeczkę pluszu ze środka. Na pewno już czegoś takiego nie zrobię, albo przynajmniej na pewno się 2-3 razy mocno naprawdę zastanowię, żeby tej drugiej osobie naprawdę nie było tak wstrętnie, tak ohydnie i obrzydliwie, jak ja teraz się czuję, naprawdę. No czyli co, takie oko za oko. Siup za siup. Siup za siup, no. No tak można powiedzieć, że oko za oko, aczkolwiek ja nie robiłam tego celowo, żeby go zranić. W sensie to po prostu było tak, że ja zrozumiałam, że Dominik już jest w ogóle dla mnie skończony i nie chcę już mieć z nim więcej nic wspólnego i po prostu był Łukasz, chciałam sobie zająć czymś głowę jakimś i przestać się smucić i tak popłynęło. Dominik, a ty? Znaczy ja powiem inaczej. Jak obejrzałem cały program, to czułem do siebie obrzydzenie, naprawdę. Patrzę tak na siebie i mówię, no nie wierzę w to. No. Też tak Keczupik? miałam do ciebie. Jak na to się patrzy z zewnątrz, a pierwszy raz miałem taką możliwość, powiedzmy, zobaczenia siebie, że tak powiem, w akcji flirtowania, no to śmiem twierdzić, że to na pewno nie był flirt, tylko po prostu głupota, brak hamulcy i wstyd mi po prostu przed samym sobą i wstyd mi w ogóle przed Bernadetą, że musiała to oglądać, także powiedzmy wyczyny Bernadety, no to mogę powiedzieć tylko mea culpa, moja wina. Jak najbardziej to rozumiem, że była totalnie na mnie rozwścieczona. No i tak naprawdę tak jakby mnie po prostu porzuciła. Ja byłam zrezygnowana już po prostu później. No dokładnie. Było mi już wszystko jedno. No dobra, wychodziliście jako para, a teraz? Jaki jest status związku? Nie jesteśmy parą. No przede wszystkim po programie też mieliśmy od razu coś takiego, że mieliśmy wrażenie, że chcemy być ze sobą i tak dalej, że chcemy spróbować, tak, ale no za Czyli dużo była zła próba? się wydarzyło chyba w naszym życiu już i to już było takie nie do podleczenia, mi się wydaje. Poza tym, no ja Tak, już... wracały często tematy właśnie ja to, ty tamto, a ty byłeś gorszy, nie, to ty byłaś gorsza. No, i też lawina. ja potrzebuję już kogoś poważnego i też ja zrozumiałam, że jestem w końcu gotowa na jakąś poważną relację, bo relacja z Dominikiem, w sensie ten związek był taki, że ja się chyba broniłam przed normalnym związkiem, bo wiedziałam, że ten związek i tak nie ma przyszłości, bo to nie jest po prostu facet dla mnie. Dlatego teraz już jakby też odkryłam, że jestem w stanie nawiązać jakąś tam poważną relację. Trzymam za ciebie kciuki. Mam nadzieję, że znajdziesz kogoś takiego dla siebie. Wartościowego, dobrego, który cię będzie wspierał i kochał. Dziękuję. A kim dzisiaj jest Dominik? Powiem może w ten sposób. Teraz to głównie postawiłem na samorozwój. Chcę się poświęcić pracy i na pewno absolutnie nie chcę wchodzić w jakieś toksyczne relacje, czy być łamaczem serc i że tak powiem, zedrzeć ze mnie taką etykietę bad boya, powiedzmy. Jestem dumny z siebie, także cieszę się, że ja, jak i Bernadeta wyciągnęliśmy z tego programu lekcję tak naprawdę życia. No i nie tylko my, ale reszta uczestników również widzę. Także Tak, naprawdę cieszę się z tego powodu i jestem z nas, z was naprawdę bardzo, bardzo dumny. Żyjemy. Hallelu. No dobra, jeszcze takie pytanie mam do was. Kto jest autorem słowa dymogenna sytuacja?
No myślę, że Andrzej. No Tak, to Boże, to jest ale dymogenne. To na Ty pewno jesteś dymogenna. u was było. Ja to pamiętam, będą dymy. A to ja mówiłem, będą dymy, a dymogenna sytuacja chyba powstała na wynik tego stwierdzenia. A powiedzcie mi, kto był najzabawniejszą postacią tego programu? Jak się oglądało, to Kornel i Dominik moim zdaniem wygrali. To ja uważam, że to są szefy. No. Kornel na kilogramy. Tak, kierownik. No dobra, to Kasia, Kornel. Proszę bardzo, zapraszam do materiału. Jesteś w stanie zmienić się dla Kasi? Już to zrobiłem. Teraz dopiero to do mnie doszło, że co ja robiłem, czemu jej tego nie mówiłem i tak naprawdę nie spodziewałem się, jak przyjdę do tego programu, to się tak zmienię i że po prostu wiem, co robiłem źle i dużo było do poprawy i zapiszę sobie na kartce albo w notatniku rzeczy, które chcę po prostu zrobić, żeby być lepszym partnerem dla Kasi. Ja zrozumiałam, że ja nie jestem tutaj, żeby ratować swój związek. Tylko zmieniać siebie. Tak. Nie boicie się tego, że gdzieś zrozumieli jakby, że a może oni też nie do końca są szczęśliwi z wami? Jeżeli tak będzie w moim przypadku, to nauczyłam się tu odpuszczać. Nowa Kaśka jest zajebista. Na początku chciałam wygrać pieniądze. Później chciałam wygrać miłość. A teraz wygrałam siebie. O nie, wzruszam się. To jest chyba najlepsze. To było najładniejsze, co ja usłyszałam w tym programie. Naprawdę, Kasia, ty wygrałaś siebie. No, i tak zostało do dzisiaj. Bo to wiesz, wygrałam siebie i wygrałam też miłość i w ogóle wszystko wygrałam tam. Nie, kończcie już, nie nagrywaj. Którą Kasią teraz jesteś? Najlepszą wersją siebie jestem, naprawdę. Kornel, potwierdzasz? Potwierdzam, zdecydowanie. Kornela, jeszcze mam do ciebie takie, no nie wiem, czy wygodne pytanie, ale musi paść. Jak się patrzyło na materiały ze Stefanem? Nie fajnie, ale dało mi to dużo do zrozumienia po prostu. I cieszę się, że to zobaczyłem w sumie, a zarazem też się nie cieszę, bo trochę zabolało, ale mam nauczkę. Ale było ukłucie zazdrości? Tak, no jakieś na pewno było. Jak widziałem Kasię, że jest z innym facetem i tam jakoś się uśmiecha, to na pewno coś tam zabolało. Nawet przez chwilę się pokłóciliśmy, jak oglądaliśmy to, więc... Tak? No, troszkę. No, normalnie stary Kornel by nawet tego nie poruszył tematu, tylko by się zamknął w sobie i nie rozmawiał o tym. A ten nowy stwierdził, że nie, mówię jej to i mówię, jak się czuję i... Kornel się bardzo zmienił. Czyli jest ten notesik, są te notatki i wszystko wchodzi do głowy. Właśnie tego notesiku nie ma, a o dziwo jest wszystko w głowie. O proszę, patrzcie, jaki pojętny uczeń. Nie, naprawdę nawet moi rodzice są bardzo zadowoleni i w szoku. Nawet jego rodzice powiedzieli, Kasia, co oni tam mu zrobili? On wrócił jakiś odmieniony po prostu. No dobra, czyli powiedzcie mi, wróciliście po programie, zmiana nastąpiła bardzo duża w Kornelu, zmiana nastąpiła w tobie, Kasia, czyli nie było żadnych przerw. Jaki jest teraz status na dzisiaj? Jesteśmy w szczęśliwym związku. Lepiej niż było, na pewno. I tak będzie do końca życia. Będzie coś z tego więcej? Już mam dziecko, ale kota. Aha, jasne. Ale mina! Ale kot! A jak często mówisz, że ją kochasz? Często. Czasami nawet chyba wydaje mi się, że za dużo i staram się... To prawda, ja już nie rozumiem. Dobra, odpowiedź. Czyli razem przez świat. Tak, dokładnie. Cudo. Dziękujemy bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. I bardzo wam dziękuję. Wiki i Jasiek, teraz przyjdziemy do was. Jesteście siebie pewni? Tak, Tak, 100%. 200. Nie robiłem sprawdzian i rozkminiłem was wszystkich, każdego z was. To są moje pieniądze, więc ich nie wydaję. To nie są twoje pieniądze. Nie chcę z kimś zostawać sam na sam, bo się czuję w tym nie w porządku, bez Jaśka. Byłeś Jaśka reakcje w takim sensie, że kiedyś te reakcje były straszne. No ci powiem, że wrażenie super zgodnej pary było. Jakby naprawdę nie ma kompletnie czego się obawiać, jeżeli chodzi o moją stronę i jakby o moją reakcję na to. Po prostu ja nie jestem takim człowiekiem i na pewno nie jest to dla mnie coś komfortowego. Na siebie patrzeć. Po prostu chciałbym... Po prostu... Ta relacja przez większość naszego czasu była toksyczna. Nadal mam wrażenie, że w jakimś stopniu jest. Pierwsze, co zrobimy po tym programie,
podkreślając, że go wygramy, to pierwsze co zrobimy, pójdziemy na terapię. Chcę jej pokazać, że może być mnie pewna, że ją kocham bardzo mocno, że szanuję. Wiki, czy ty możesz powiedzieć tak naprawdę, co powodowało taką twoją największą obawę i ten strach na reakcję Jaśka? Kłóciliśmy się do takiego stopnia, że no po prostu na samą myśl o powrocie do domu, do takich złych emocji, no przerażało mnie to na tamten moment i... Po prostu nie chce się wracać do takiego domu, w którym wiesz o tym, że czeka cię kłótnia. Dokładnie, w którym non-stop jest krzyk i tak dalej, nie? A powiedz, Wika, co wyniosłaś dla siebie? Na pewno możliwość zobaczenia wszystkiego z boku bardzo wiele mi dała, bo pewnie nie uświadomiłabym sobie tak szybko, że no po prostu to taka bańka. I można naprawdę wyciągnąć wiele wniosków i zrobiłam to. I na pewno jeszcze długa droga przede mną, żeby to wszystko gdzieś tam zastosować, ale dużo mi dało zobaczenie tego wszystkiego z boku i dużo się nauczyłam na pewno. Jasiek, a ty? Moje wrażenie ogólnie po programie, jakby jak siebie oglądam, jest ciężko, nie? Ciężkie zderzenie, ale jakby też, wiesz, ja wiem, co tam przeżywałem i to wszystko, co tutaj było pokazane, to też ja jakby mówiłem i mam takie, wiesz, że jak tak ludzie mnie widzą, to mnie nieźle, nie? A powiedz, jak widziałeś te fragmenty, w którym poruszałeś te kwestie finansowe, to dotyka cię to? Ja próbowałem ogólnie się zastanowić w zasadzie, skąd mi się to wzięło, bo ja w sumie, tak jak spojrzę na swoje życie, to naprawdę jakby... Kurczę, mam inne priorytety, powiedziałbym, niż pieniądze. Ciężko mi się na to patrzy, naprawdę. Ciężko mi się na to patrzy i niektóre moje zachowania to jest zderzenie takie z rzeczywistością, że w sumie popatrzyłem jak na innego gościa trochę, nie? Ty w tych fragmentach powiedziałeś naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy, takich przyszłościowych na temat tego, jak to powinno funkcjonować. Czy zastosowaliście się do tego? Poszliście na tą terapię? Wiktoria osobno tak, nie? Ale jeżeli razem mówimy o parze, no to nie poszliśmy na terapię, nie? No dobra. To jaki jest teraz status waszej relacji? Kurczę, nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Ja też, no jakby, wiesz, myślę, że nie możemy tu powiedzieć, że jesteśmy na dobrej drodze jakby jakiejś związkowej. Myślę, że ogólnie jakbyśmy mieli powiedzieć, to się rozpadamy. Ale nie chcę tak powiedzieć, że wiesz, że to jest skończone i tak dalej, nie? Ja jakby liczę na swoją nadzieję jakieś, kurwa, że się, wiesz, nagle po prostu zrobię... Nadzieja nic nie zrobi, tylko trzeba działać. Mam wrażenie, że jakby my razem nie potrafimy się po prostu dogadać chyba. Może to być moja ostatnia wina, po prostu ja właśnie się zamykam i staję się trochę innym gościem, ale też nie potrafię tego do końca, wiesz, ogarnąć i w sumie, no tak. Myślę, że damy sobie po prostu jeszcze chwilę czasu. To jest naprawdę, jakby nigdy w życiu nie czułem tak miłości do drugiej osoby. Nigdy w jest życiu... łatwiej odejść i zakończyć wszystko, kiedy się mało czuje, tak? A jak już jest dużo, no jest ciężej. Bo emocje są po prostu bardzo duże. No, też tyle razy powiedzieliście i widzieliśmy to, jaką tak naprawdę dużą miłością wy się darzycie czasami, krzywdząc się oczywiście. Najważniejsze, żebyśmy nad sobą osobno Tak. To jest to w tej masce, nie? No. Żeby te drogi mogły się gdzieś razem złączyć, nawet jeżeli tylko w przyjaźni. Bez tego nie da rady, dokładnie. Życzę wam wszystkiego najlepszego i myślę, że możecie liczyć tutaj na wiele wsparcia i wiele przyjaciół. Tak, to wiemy. Dziękujemy bardzo. No dobra, a teraz idziemy do Bruna i Jędrzeja. Okej. To zobaczmy krótki materiał. W momencie, kiedy ja chcę się wygadać, a on na przykład jest taki, że woli nie gadać o problemach, tylko je w sobie przeżyć, jest zgrzyt, bo ja chcę z siebie wylać, on nie chce. Boję się, że jeżeli pokażę, że jestem miękki albo słaby, że płaczę publicznie, no to Jędrzej stwierdzi, że jestem za słaby dla niego i wolę nie okazywać wszystkich uczuć. Boję się po prostu. Jakoś nie mówię, że mam podstawy, natomiast jest to zdecydowanie rzecz, której boję się najbardziej. W życiu. Zdrady. Czy uprawiałeś seks z kimś innym, od kiedy jesteś w związku z Jędrzejem? Tak. Jakbym ktoś wyrwał w serce i sobie wyrzucił i zdeptał. Spoko, otwieraj sobie biznes, gdzie chcesz.
Ja będę szczęśliwy w Gdańsku. Bałem się, że zobaczę kamień. Przeszliśmy tak cudowne lekcje i przemiany. Moje obawy były takie, że to wszystko pójdzie na marne, że Bruno wróci jeszcze bardziej zamknięty, że nie będzie chciał rozmawiać. Cieszę się, że mówi, że jest inaczej. Mam nadzieję, że tak samo będzie w praniu. Powiedz mi, czy gdybyś się o tym dowiedział i od razu, gdybyście się spotkali, to byłoby lepiej czy gorzej? Czy ta sytuacja, że... Oczywiście, że gorzej. Ja myślę, że to było widać, że miałem tam w oczach żądzę mordu. To, co tam się stało i co wyszło, to była najlepsza rzecz, jaka mogła spotkać nasz związek. I uważam, że okoliczności, że byliśmy sami, że mieliśmy czas na przemyślenia, że mogłem jakby poznać inne punkty widzenia. Bardzo podejście Lili mi w ogóle zmieniło myślenie. Ja zadałem jej pytanie, dlaczego ty wybaczyłaś? Bo jakby ja mówiłem, że nigdy tego nie wybaczę. Ona powiedziała, bo ja widziałam, że Andrzej żałował. Bruno, a dlaczego ty nigdy nie powiedziałeś tego sam z siebie? Ja sam byłem z tym problemem w środku i nie wiedziałem, jak o tym z kimkolwiek, do kogokolwiek się zwrócić, bo się bałem po prostu osądu i jednego finału, że cię zostawi i tyle. I bałem się powiedzieć. I wiedziałem, że prędzej czy później zderzę się z tą górą lodową po prostu. Jaki będzie koniec, sam nie wiedziałem. Później się pojawił program i stwierdziłem, że wóz albo przewóz po prostu. I bardzo dziękuję Lili też za rozmowę, którą przeprowadziła z Jędrzejem. Tak, a ja po programie nauczyłem się kochać siebie, nauczyłem się kochać Jędrzeja i nauczyłem się kochać po prostu moich wszystkich bliskich po prostu osób. Jędrzej, wybaczyłeś? Tak, wybaczył. A były ciężkie rozmowy jeszcze? Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że były ciężkie rozmowy i dla mnie na przykład jednym z etapów procesu wybaczenia było to, że pojedzie do mojego domu rodzinnego i się przyzna. Naprawdę? Tak. Zrobiłeś to? Tak. Co powiedziała mama? No shit happens, no. Trudna rozmowa była. Trudna rozmowa była, bo moja mama to jest lwicą, natomiast jest też wyrozumiałą lwicą. Czyli jaki jest obecnie status związku? Czy była jakakolwiek przerwa po programie? Nie. Razem, jeszcze mocniej razem i... Tak, o Jezu, Dobrze. ogień jest taki, że... A powiedzcie mi, czy się przeprowadziliście? Ja się przeprowadziłem, O, więc pierwszy krok jest poczyniony. Natomiast ale stwierdziliśmy... Trójmiasto? Tak. Tak jak chciałeś. Tak, ale stwierdziliśmy, że jakby nie chcemy niczego przyspieszać, niech się wszystko toczy swoim życiem, swoim czasem, swoim torem. No zresztą po takiej przeżyciu w programie, to też jakby miało miejsce nie tak dawno, wiadomo, trzeba... Musi się uleżeć. Musi się uleżeć, dokładnie. Okej. Dziękuję wam pięknie. Dziękuję. Dziękuję. Niestety Idy i Mateusza nie może być dzisiaj z nami, natomiast nagrali dla nas materiał, więc myślę, że chyba wszyscy jesteśmy bardzo ciekawi, co tam u nich słychać. Zobaczmy więc. Hej! Cześć wam! Po powrocie do Polski rozmawialiśmy ze sobą o problemach, które tam były, tak naprawdę o wszystkim. Przegadaliśmy sobie wszystkie sprawy, które mieliśmy do przegadania, czego nie zrobiliśmy jeszcze w programie. I sobie wyjaśniliśmy wszystko, ponieważ jeszcze tam w Grecji zdecydowaliśmy, że zamieszkamy razem. I jak tylko wróciliśmy do Polski, to Mateusz się do mnie wprowadził. Myślę, że po programie nasza relacja dojrzała, stała się bardziej trwała. Dużo z sobą rozmawiamy, łatwo nam się rozmawia też na te trudne tematy. No ja uważam, że to nie był do końca program dla nas. Myślę, że nasze problemy chyba sobie trochę sami stworzyliśmy. Może też poniekąd patrząc na problemy innych, które były trudniejsze niż nasze. No dokładnie. Między innymi patrząc na przykład na mnie, ja zauważyłem po obejrzeniu ponownie programu, że tak naprawdę główny mój problem, a mianowicie brak pewności siebie, on siedział tak we mnie. A ja strasznie przerzuciłem go na Idę i to nie było w porządku, bo jak można obwiniać kogoś za to, że nie wiem, ja nie zrobię czegoś prawidłowo, że nie zachowam się w odpowiedni sposób. No, nie powinienem tak robić i
bardzo to odczułem, że źle też się zachowałem wtedy. No ja też oglądając siebie w programie miałam okazję zaobserwować zachowania, które nie były w porządku i które uważam, że trzeba było naprawić. Myślę, że to była super przygoda i fajny czas i na pewno się z tego wiele nauczyliśmy. No i tak właściwie była to jakaś tam taka przygoda życia dla nas, bo nigdy coś takiego już się nam nie powtórzy. Bo nie pozwolimy sobie, żeby się rozdzielić na więcej niż tydzień. Nie no, myślę, że przynajmniej mam nadzieję, że już nigdy więcej nie będziemy musieli sprawdzać naszego związku. No to było dobre. Pa! Hej, hej wam! Kochani, no, cieszymy się, że Ida i Mateusz są razem, że znaleźli wspólną drogę. Bardzo nam przykro, że nie mogą być tutaj z nami i podzielić się tym swoim szczęściem, ale ewidentnie szczęśliwi są. Zmierzamy już w stronę końca. Było mi naprawdę niezmiernie miło zobaczyć się z wami po takim czasie. Widzę, że jesteście szczęśliwi, że program wam dużo dał. Mam nadzieję, że wszystkim wam. Cieszę się, że mogliśmy się zobaczyć i mam nadzieję, że jeszcze przydarzy nam się taka okazja. Mam nadzieję, że dla was to też była taka przygoda jak dla mnie, bo dla mnie naprawdę niesamowita. Dla nas również. O, czyli się zgadzamy. Się czuję jak na zakończenie roku szkolnego. No, Ja jestem strasznie dumny z nas wszystkich, jak bardzo dojrzaliśmy. I no strasznie to było emocjonujące i mi się ciężko oglądało i przechodziło jakby przez to wszystko jeszcze raz, ale jestem dumny z tego, jak to się skończyło. Bardzo. Bardzo serdecznie wam dziękuję, że oglądaliście Love Never Lies Polska. Mam nadzieję, że mieliście z tego dużą przyjemność i też poczuliście ten dreszczyk emocji, które my mieliśmy. Dziękujemy wam ślicznie. Dziękujemy. 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 Ejo. I'm the man of the